głównym priorytetem dla amerykańskiego prezydenta są potrzeby i interesy zwykłych, pracujących Amerykanów. Polska i Rosja powinny mieć przynajmniej stabilne stosunki. Imigracja prędzej czy później doprowadzi do bałkanizacji Stanów Zjednoczonych. Niezadowolenie społeczne z tego tytułu rośnie z każdym miesiącem. To widać. Niektórzy to określają mianem ukrainizacji Polski. Nie jestem zbyt wielkim fanem Trumpa, ale otwiera pewne perspektywy, które absolutnie nie byłyby możliwe, gdy idzie o kolejną prezydenturę kogoś z Partii Demokratycznej. Prezydent Rzeczpospolitej Polski ani razu nie spotkał się z prezydentem Rosji. Czym to wytłumaczyć? Czy mamy jakiś szlaban na spotykanie się z politykami rosyjskimi? Czy to jest chore? Złoto zawsze kojarzyło się z niedostępnością i wysokimi cenami. Jednak z partnerem naszego kanału, Goldsaver, to wszystko się zmienia. Goldsaver to sklep, w którym kupujesz fizyczne złoto po kawałku. Czyli każdy zakup przybliża cię do odebrania swojej złotej sztabki. Goldsaver. Wygodnie, prosto i bezpiecznie. Już dziś zacznij swoją złotą przygodę i zajrzyj do naszego partnera. Link w opisie pod filmem. Gościem dzisiejszego odcinka jest dr Michał Krupa, historyk, politolog, publicysta. Specjalizuje się w amerykańskiej polityce zagranicznej. Współautor książki Koniec Polski. Ile nam zostało czasu? Z 2024 roku. Jego publikacje ukazały się na łamach prasy polskiej i amerykańskiej. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. Dziś moim gościem jest dr Michał Krupa. Dzień dobry. Witam serdecznie pana redaktora, witam wszystkich państwa. Michał, myślę, że na potrzeby tej rozmowy przejdźmy sobie na ty. Będzie po prostu łatwiej, mimo że tematy trudne, a może właśnie dlatego, że tematy trudne, no to chociaż niech ta konwencja będzie taka po prostu bez panowania sobie, będzie nam łatwiej. Tak zazwyczaj rozmawiam z gośćmi, a zazwyczaj mam tutaj gości dużo mądrzejszych od siebie, więc mogę się od nich uczyć, ale to nie oznacza, że nie mogę do nich mówić na ty, więc tak dzisiaj się będę do ciebie zwracał. Jeszcze pytanie na początek, zanim pierwsze pytanie. Dla naszych widzów, którzy cię nie znają, nigdy cię nie słyszeli, nie trafili na ciebie, bo będziemy rozmawiać o Stanach Zjednoczonych, o wpływie tego, niektórzy mówią, globalnego policjanta na cały świat i również na Polskę, co się aktualnie dzieje, a dzieje się bardzo dużo, można powiedzieć, że w ciekawych czasach przyszło nam żyć, to nic nie powiedzieć. To dlaczego ty akurat jesteś moim gościem w temacie Stanów Zjednoczonych? Jaką ty masz wiedzę, jakie ty masz informacje, których może nie ma w polskich mediach w ogóle? No to do pierwszego pytania, faktycznie. Sytuacja powyborcza, myślę, że już trochę kurz po wyborach opadł. Jesteśmy przed zaprzysiężeniem. Myślę, że warto tym razem powiedzieć, że jesteśmy w połowie grudnia, dokładnie chyba 11 grudnia. Myślę, że warto, żeby akurat w tym nagranie datę podać, bo to, co Michał przed chwilką powiedział, że gdybyśmy powiedzieli tydzień temu, że za tydzień państwa syryjskiego nie będzie, no to sami myślę, żebyście powiedzieli, no trzeba się stuknąć chyba w głowę, jeśli ktoś coś takiego powiedział, a dzisiaj to już jest historia. Więc warto, żebyśmy powiedzieli, że nagrywamy 11 grudnia, bo to, co dzisiaj nagrywamy, za tydzień może być nieaktualne, dlatego postaramy się to jak najszybciej wyemitować. Co aktualnie dzieje się faktycznie w Stanach, bo jesteśmy przed zaprzysiężeniem, które 20 stycznia. Część ludzi mówi, że zobaczymy, bo może wreszcie skutecznie zabiją Trumpa do tego czasu. To znaczy tak, w polityce wewnętrznej, może od tego zacznę, szok establishmentu demokratycznego skalą wygranej Trumpa jest faktycznie widoczny, bo pamiętamy, że w 2016 roku, o ile Trump wygrał zgodnie z prawem, czyli miał większość w kolegium elektorów, ale nie miał, że tak powiem, czystego demokratycznego mandatu, ponieważ większość jednak głosowała na Hillary Clinton. No ale wiemy, że według amerykańskiej konstytucji decydującym elementem tego, kto zostanie szefem amerykańskiego państwa, jest to, kto wygrywa w kolegium elektorów. Tym razem Donald Trump nie dość, że wygrał w kolegium elektorów, to jeszcze uzyskał demokratyczny już mandat, ponieważ większość Amerykanów zagłosowała. Nie jest to znacząca większość, to trzeba przyznać, ale jednak większość Amerykanów w sposób demokratyczny zagłosowała na Donalda Trumpa, gdy idzie o liczby bezwzględne. I co ciekawe, daje się zauważyć taki trend, nie powiedziałbym, że to jest jakiś trend mainstreamowy po stronie demokratycznej, ale jest kilku komentatorów, dziennikarzy, aktywistów okołodemokratycznych, takich na przykład jak Cenk Ujgur chociażby, czy dziennikarze słynnego, popularnego porannego programu Joe Scarborough i Mika Brzeziński, nomen omen córka świętej, albo nie świętej pamięci Zbigniewa Brzezińskiego i siostra odchodzącego obecnego ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, którzy kilka dni po wyborów udali się do Mar-a-Lago na prywatne spotkanie z Trumpem. Cenk Ujgur z kolei na przykład przez wiele lat bardzo mocno osadzony w tym obozie antytrumpowym, zaczyna twierdzić, że no faktem jest, że nie jestem zbyt wielkim fanem Trumpa, ale otwiera pewne perspektywy, które absolutnie nie byłyby możliwe,
gdy idzie o kolejną prezydenturę kogoś z Partii Demokratycznej. Sam fakt, że wokół Trumpa zgromadziły się takie ciekawe osoby jak Robert Kennedy Jr., Elon Musk, Vivek Ramaswamy. Mamy, można by powiedzieć, całą taką grupę technogeniuszy i miliarderów ludzi, którzy mają nie dość, że pewien sukces na swoim koncie biznesowy, ale również mają pewne pomysły na to, jak zreformować funkcjonowanie amerykańskiego państwa. Na przykład Elon Musk ostatnio bardzo się chwali tym, że został oficjalnie nominowany przez Donalda Trumpa do przewodzenia czemuś, co ma się nazywać Department of Government Efficiency, czyli jakby Departament do Spraw Efektywności Rządu czy Zarządzania, gdzie ten departament, pomimo tego, że nie będzie formalnie powołanym departamentem, ale będzie raczej instytucją zewnętrzną doradzającą Trumpowi, co można obciąć i wyrzucić z federalnej biurokracji, tak, oszczędzając koszty i tak dalej. Na przykład jest mowa o tym, że Departament Edukacji powinien być bardziej zlokalizowany, tak, czyli ten moloch scentralizowany w Waszyngtonie, odpowiednik naszego Ministerstwa Edukacji, który pod kątem departamentów i biurokracji federalnej jako tako jest dosyć raczej nowym tworem. Nie było Departamentu Edukacji przez wiele, wiele lat w Stanach Zjednoczonych, że te kompetencje mają wrócić do Stanów. Więc ci bardziej otwarci demokraci, ja tylko tutaj o dwóch wspomniałem, zaczynają widzieć pewne możliwości z Trumpem, które byłyby niemożliwe, gdyby prezydentem została Kamala Harris, ponieważ prezydentura Kamala Harris byłoby tą samą polityką, co za Bidena, tylko że na sterydach, jak ja mówię, tak? Czyli więcej imigracji, więcej aborcji, więcej wojen, więcej LGBT itp. itp. A tutaj mamy kompletnie nowe otwarcie. Oczywiście, gdy idzie o samego Trumpa, główną nauczką, jaką Trump wyniósł z pierwszej swojej kadencji, to była kwestia lojalności. Okazuje się, że jakbyście mieli przeczytać, a znamy tą historię tylko w sposób mimo wszystko połowiczny, chociaż wiele książek na ten temat zostało napisanych. Główną kwestią dla Trumpa w trakcie pierwszej kadencji był brak lojalności jego najbliższych współpracowników. Zarówno to głębokie państwo, ten konglomerat federalno-biurokratyczno-wywiadowczy, który sabotował jego inicjatywy, jak również ludzie w jego najbliższym otoczeniu, którzy sabotowali jego najprostsze personalne decyzje często. Trump, jak zresztą powiedział podczas słynnego wywiadu z Joe Roganem, podczas podcastu jeszcze chyba z października, że lojalistów, że ludzi nielojalnych już nie będzie wpuszczał generalnie do Białego Domu. Więc widać po kształcie obecnego, przyszłego gabinetu, że to są wszyscy ludzie, którzy udowodnili swoją lojalność wobec Trumpa, albo ludzie, których Trump skutecznie zdołał przekonać do siebie. Ponieważ weźmy taki przykład, pierwszy z ręki. Marco Rubio, nominowany na sekretarza stanu, dotychczas wieloletni senator z Florydy, w 2016 roku na przykład krytykował Trumpa, że Trump, jeszcze były te pierwsze prawybory republikańskie, krytykował Trumpa, że jest niewystarczająco proizraelski. To dzisiaj może brzmieć troszeczkę jak kuriozum. Ale wtedy Trump akurat wyśmiewał Marco Rubio na ówczesnym jeszcze Twitterze, że Sheldon Adelson, jeden z największych megadonatorów proizraelskich w Stanach Zjednoczonych, chce uczynić z Marco Rubio, można powiedzieć, chce zrobić z niego swojego takiego pupila. To były słowa Donalda Trumpa z Twittera. No i oczywiście zaczęła się cała historia oskarżająca go o to, że faktycznie nie jest wystarczająco proizraelski, że jest antysemicki i tak dalej. Potem sytuacja się ustabilizowała, gdy Trump uzyskał nominację, no i polityka izraelska administracji Trumpa w pierwszej kadencji była taka, a nie inna. Ale ja uważam, bo niektórzy byli zaskoczeni. No jak mógł wziąć Marco Rubio, który jeszcze niedawno go krytykował? No ale weźmy pod uwagę, że J.D. Vance, przyszły wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, nazwał prezydenta Trumpa w 2015 lub 2016 roku podczas jednego z wywiadów, bodajże dla CNN, jeśli mogę to powiedzieć tutaj, nazwał go dupkiem zwyczajnie, a teraz będzie wiceprezydentem podczas jego drugiej kadencji. Więc wydaje mi się, że Trump i jego tok myślenia jest następujący. Wyciągnął wnioski, chce ewidentnie mieć pisane do swojego CV, że był wiceprezydentem albo sekretarzem stanu. Na pierwszą oznakę nielojalności od razu wylatuje z administracji, ale wydaje mi się, że mimo wszystko ta kwestia lojalności nawet w stosunku do, nawet jakby w przypadku osób, które kiedyś powiedzmy go krytykowały, tym razem została lepiej zweryfikowana, ponieważ ciężko prowadzić politykę wewnętrzną i politykę zagraniczną w szczególności przy tak ogromnym aparacie państwowym, biorąc pod uwagę wszystkie agencje, departamenty i nieformalne, że tak powiem, struktury i koneksje w tejże federalnej biurokracji, nie mając ludzi lojalnych, tak? Więc to jest kwestia moim zdaniem najważniejsza, którą
Trump się kieruje w najbliższym okresie. Także jest to okres wyczekiwania. Natomiast gdy idzie to, co obecna jeszcze administracja robi w stosunku do przyszłej administracji, niektórzy twierdzą, że chociażby na odcinku rosyjskim, może do tego dojdziemy, robią wszystko, żeby Trump miał podgórkę, że tak powiem. Także to się okaże, jak skutecznie. Natomiast faktem jest, że ta histeria, która generalnie była po stronie demokratów, że no, wszyscy wyniosą się ze Stanów, jak Trump zostanie prezydentem, to tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie histeria. Bodajże tylko Helen DeGeneres jako jedyna wyprowadziła się do Wielkiej Brytanii, ale ten kurs już opada, ludzie przyzwyczajają się do tego, zawzięci wrogowie Trumpa, że faktycznie idzie nowe. Co więcej, ci, którzy mają umysły nieco bardziej otwarte i niezaczadzone ideologicznym radykalizmem, uważają, że mogą dziać się rzeczy, które oni przynajmniej w jakiejś mierze będą w stanie poprzeć. Więc taki, można by powiedzieć, rodzi się zdrowy eklektyzm albo ekumenizm polityczny, gdzie Trump buduje pewną koalicję, która do niedawna była nie do pomyślenia, ponieważ przypomnę, że zarówno Robert Kennedy Jr., który będzie szefem departamentu, odpowiednikiem amerykańskiego Ministerstwa Zdrowia, oraz Tulsi Gabbard, która będzie szefowała wywiadowi narodowemu i będzie przygotowywała briefingi wywiadowcze dla prezydenta każdego dnia, to są osoby, które wywodzą się z Partii Demokratycznej. To nie są republikanie. Kennedy wręcz pochodzi z dynastii demokratycznej. Więc ciekawe rzeczy się dzieją politycznie, pewne nowe ustawienia, gdy idzie o koalicje wyborcze. Zobaczymy, w którym kierunku to wszystko pójdzie. Podaruj sobie i bliskim harmonię we wszystkich najważniejszych obszarach życia. Wybierz nasz wyjątkowy pakiet książek w promocji i odkryj, jak żyć pełniej. Odwiedź naszą stronę, link znajdziesz w opisie pod tym filmem. No jest to wszystko ciekawe jako taki serial, nawet bym mógł powiedzieć, oglądany z Polski. Oglądamy sobie te Stany i faktycznie można powiedzieć, że w tych ostatnich tygodniach jest co oglądać. A to dopiero początek, bo przecież do 19 stycznia, gdzie jeszcze rządzi stara ekipa i 20 zaprzysiężenie i realnie od tego 20 nowe rozdanie, może się dziać. A skąd jest ten fenomen w ogóle Trumpa? No bo powiedz mi, czy chodzi o to, że Amerykanie, z jednej strony ktoś by mógł powiedzieć, no oni mają dość polityków, bo to jest przecież przedsiębiorca, który, nie wiem czy to jest informacja potwierdzona, który przecież powiedział podczas swojej prezydentury, zresztą no, był politykiem, bo już kadencję miał, że on nie chce pieniędzy jako prezydent, no on po prostu jest przedsiębiorcą i on nie jest tu dla pieniędzy, tylko dla zmiany życia zwykłych Amerykanów, którzy po prostu codziennie pracują na te podatki, które później są rozdawane w socjalu ogromnej ilości ludziom, którzy nie chcą pracować. Czy to jest ten fenomen, że ludzie chcą normalności człowieka, który jest bliżej, czy jednak są zmęczeni tym wszystkim, co się działo w ostatnich czasach? Przecież w kampanii Kamali Harris to słyszałem, nie byłem na miejscu, więc nie widziałem, ale jak to słyszałem, to było nieprawdopodobne, że na wiecach Kamali Harris można było przyjść, zrobić sobie wazektomię albo aborcję. Więc jak się to nawet mówi już po czasie, to trudno uwierzyć, że to jest normalność w jakichś kręgach, że można przyjść na wiec wyborczy kandydatki na prezydenta i zrobić sobie wazektomię albo aborcję, a otwarta granica, tak, i wpuszczanie już nie dziesiątek tysięcy, ale setek pewnie tysięcy, jak nie dziesiątek milionów. Dziesiątek milionów ludzi, którzy zalewają Stany, no też uznano za normalność. Jakoś argumentując to po prostu co, brakiem rąk do pracy. No, ja szukam takiej normalności, nie będąc po żadnej ze stron, tylko szukając po prostu jakichś takich argumentów, które mają sens. I nie znajdowałem ich tam, dlatego pytam, skąd ten fenomen Trumpa? No bo tak jak powiedziałeś, nawet swoich przeciwników zdziwił Trump skalą wygranej. Tak? Oni podejrzewali, że może być ciężko. Mówiło się o tych fałszerstwach wyborczych, jak chyba przy każdych wyborach w Stanach. Mnóstwo na X-ie filmów z miejsc wyborczych, gdzie się po prostu nie dało nawet zaznaczyć tego drugiego kandydata. Albo osoby zmarłe nagle zaczęły głosować. Więc tak. to też znamy z poprzednich wyborów, więc wracam do tego, skąd ten fenomen Trumpa i to, że świat jest zachwycony, mimo że on jeszcze prezydentem nie jest. Ja myślę, że fenomen Trumpa można, takie tło historyczne mi się wydaje jest istotne. Otóż po 1989 roku, gdy Stany Zjednoczone, jak to się mówi, wygrały zimną wojnę, nastąpił to, co wielu nazywa w stosunkach międzynarodowych erą jednobiegunową, czyli że Stany Zjednoczone były niepodważalną, jedyną superpotęgą na świecie i generalnie rzecz ujmując, wszyscy inni musieli się podporządkować. W 1992 roku, tuż jak kończyła się kadencja pierwszego prezydenta Busha, był sobie taki urzędnik w Pentagonie, nazywał się Paul Wolfowitz. On później piastował funkcję podsekretarza obrony w administracji z kolei drugiego prezydenta Busha oraz później został szefem Międzynarodowego, Banku Światowego, przepraszam.
Paul Wolfowitz sporządził tak zwane wytyczne planowania obronnego. Wytyczne planowania obronnego to jest taki dokument, który wyznacza politykę obronną Stanów Zjednoczonych na najbliższy okres. I w tymże dokumencie Paul Wolfowitz napisał, że celem Stanów Zjednoczonych w najbliższym czasie jest powstrzymanie, ja mówię tutaj w ogólnym skrócie, ten dokument został utajniony, można go przeczytać sobie w internecie, ale generalnym przesłaniem tego dokumentu było twierdzenie, że Stany Zjednoczone obecnie nie mogą teraz sobie pozwolić na powstanie jakichkolwiek ośrodków rywalizujących, będących rywalami w stosunku do potęgi Stanów Zjednoczonych. Czyli generalnie hegemonia i dominacja nad światem, w skrócie. Co ciekawe, gdy ten dokument został ujawniony, pojawiła się duża dyskusja w Stanach Zjednoczonych, że jak to, że nie po to wygrywaliśmy zimną wojnę z Sowietami, żeby teraz stać się takim globalnym Sowietem, tylko żeby teraz wycofać się z Europy na przykład, stać się normalnym państwem w normalnym czasie, tak jak swego czasu była ambasador Stanów Zjednoczonych w ONZ-cie Jean Kirkpatrick, tak? Czyli że to cała infrastruktura zimna wojenna Stanów Zjednoczonych teraz zostanie po prostu zmieszona, bo to już jest niepotrzebne. A Wolfowitz stwierdził, że nie dość, że ta infrastruktura musi być utrzymana, czyli bazy amerykańskie w Korei, w Europie, ale musimy jeszcze dokonać ekspansji tej naszej hegemonii. I całe lata 90. generalnie rzecz ujmując mijały pod kątem tego właśnie jednobiegunowego momentu, tak? Tego amerykańskiego stulecia, które de facto dobiegało końca. I to się łączyło z takim podejściem, że wchodzimy w okres postnarodowy czy postsuwerennościowy i Stany Zjednoczone mają wypełniać rolę, można by powiedzieć, ośrodka globalizmu, który to ośrodek globalizmu już nie będzie myślał w kategoriach suwerennych państw narodowych, ale będzie to właśnie, jak tu pan redaktor wspomniałeś na początku, tym globalnym policjantem, który będzie utrzymywał porządek w interesie raczej wąsko pojętych amerykańskich interesów, bo nie chodziło tutaj o Amerykanina, który mieszka na przykład w Pensylwanii i pracuje w fabryce, ale raczej chodziło przede wszystkim o interesy dużych graczy amerykańskich, takich jak układ przemysłowo-wojskowy oraz duże korporacje. I w wielkim skrócie Stany Zjednoczone stały się głównym, wiodącym ośrodkiem eksportującym globalizm, tudzież liberalizm, jako można by powiedzieć tą główną ideologię animującą globalistyczne stosunki w relacjach międzynarodowych. I tak to sobie można by powiedzieć trwało. Z czasem jednak okazało się, że będąc tym ośrodkiem globalizmu, coraz większa ilość Amerykanów ponosi z tego tytułu różnego rodzaju koszty. I Trump, pojawiając się w 2016 roku, w bardzo prosty sposób zdefiniował, jakie są to koszty. I to są koszty przede wszystkim związane, jak to Trump mówił, z imigracją, przede wszystkim z imigracją nielegalną, ale również widząc potrzebę reformy systemu legalnej imigracji, tak aby zwykły Amerykanin nie musiał konkurować o miejsce pracy z tanią siłą roboczą. Druga kwestia to była kwestia deindustrializacji Stanów Zjednoczonych. Otóż na podstawie różnego rodzaju umów, między innymi takich jak NAFTA, bardzo globalistycznych w swojej naturze, czy wprowadzeniu Chin do globalnego systemu handlowego, paręset tysięcy, parę milionów spokojnie, fabryk, miejsc pracy po prostu wyparowało ze Stanów Zjednoczonych, czyniąc amerykański rynek rynkiem tylko i wyłącznie konsumenckim, gdzie de facto Stany Zjednoczone, będąc, można by powiedzieć, głównym producentem światowym, stały się głównym konsumentem światowym. I trzecia kwestia, na którą Trump zwrócił uwagę, to kwestia nieustających, niekończących się wojen. I te trzy kwestie, o ile były poruszane na przykład w latach 90. przez takiego polityka, można by powiedzieć, że był Janem Chrzcicielem w stosunku do Trumpa. Był taki polityk, który się nazywał Pat Buchanan, który był swego czasu speechwriterem dla prezydentów Nixona i Reagana, bardzo konserwatywny, żeby powiedzieć pierwszy amerykański nacjonalista, tego otwarcie mówiąc o sobie, ubiegający się o urząd prezydenta. I już w 92 i w 96, gdy Buchanan ubiegał się o nominację w republikańskich prawyborach prezydenckich, on już poruszał te kwestie. Tylko że skutki tej polityki Stanów Zjednoczonych jako wiodącego ośrodka globalizmu nie były jeszcze widoczne. Więc to, co mówił Buchanan w latach 90. o deindustrializacji Stanów Zjednoczonych, o tym, że nieustające wojny niszczą naszą tkankę społeczną, wzbogacają tylko i wyłącznie układ przemysłowo-wojskowy, że imigracja prędzej czy później
doprowadzi do bałkanizacji Stanów Zjednoczonych, że będzie tak naprawdę służyła interesom bynajmniej nie partii republikańskiej, tylko będzie de facto importem nowych wyborców dla partii demokratycznej. To wszystko było wtedy wyśmiewane. Że o czym ty mówisz, żyjemy tutaj w tym jednobiegunowym momencie, wszystko jest generalnie A-OK, jak to mówią Amerykanie. No ale w 2016 roku, po katastrofie w Iraku, po katastrofie w Afganistanie, po wyparowaniu tych paru milionów miejsc pracy z tych bardzo industrialnych stanów, takich jak Pensylwania, Wisconsin, mówi się o tym słynnym pasie rdzy, prawda? Gdzie biło, można powiedzieć, industrialne serce Stanów Zjednoczonych, oraz przy de facto otwartej granicy z Meksykiem, gdzie kwestia nielegalnej imigracji coraz bardziej przybierała na znaczeniu, a w kongresie zamiast mówić o tym, jak zamknąć granicę i zabezpieczyć granicę, mówiło się o kolejnej ustawie, która amnestią obejmowałaby tych nielegalnych imigrantów. I już będąc po wielkim kryzysie ekonomicznym 2008 roku, no w pewnym momencie pewna masa krytyczna pojawiła się wśród Amerykanów, że coś tu nie gra. Że nam cały czas się wmawia, że jesteśmy najwspanialszym, najlepszym państwem na świecie, że nigdy nie byliśmy tak dobrze jak teraz, a paręset tysięcy Amerykanów rocznie ginie z przedawkowania fentanylem na przykład, prawda? O pewnych rzeczach już trzeba było mówić coraz głośniej, bo były aż tak widoczne. No i nagle pojawia się miliarder Donald Trump, który, gdy idzie o te ogólne kontury tych kwestii, mówił o tym od lat, tak? Tylko że zawsze był traktowany jako, no takie ciekawe zjawisko, Trump zawsze o tym mówił, taki można by powiedzieć, no ludowy bohater, pogadał swoje, ale nikt niepoważnie przecież bierze pod uwagę, że on może zostać prezydentem. Ja pamiętam po tej słynnej konferencji prasowej w Trump Tower w Nowym Jorku, gdzie Trump zjechał tymi ruchomymi schodami i ogłosił, że będzie kandydował na prezydenta. I pamiętam, jaka była reakcja amerykańskiego establishmentu medialnego, zarówno z lewej i z prawej strony, że to jest clown, to jest kabaret, nic z tego nie wyniknie. A faktem jest, że pierwsze sondaże z tamtego czasu już zaczynały pokazywać, że Trump zaczął mówić o kwestiach, o których mówił gdzieś tam w dawnych latach 90. właśnie wspomniany wcześniej Pat Buchanan, że Stany Zjednoczone jako państwo, jako społeczeństwo schodzą na psy, krótko rzecz ujmując. Wygrane wybory w 2016 roku były oczywiście ogromnym szokiem. To, jak wyglądał sposób realizacji zamiarów Trumpa podczas pierwszej kadencji, to jest oczywiście złożona historia. Natomiast wracając do twojego pytania, skąd on się wziął? No właśnie wziął się z tego, że trzeba było aż Donalda Trumpa, żeby przemówić Donaldem Trumpem do establishmentu i do świata, że Stany Zjednoczone nie są ośrodkiem globalizmu, tylko że Stany Zjednoczone są państwem narodowym z własnymi granicami, z własnymi interesami i głównym wektorem i głównym priorytetem dla amerykańskiego prezydenta są potrzeby i interesy zwykłych, pracujących Amerykanów. W szczególności tych nie mieszkających na obu wybrzeżach tzw. klasy laptopowej, tylko tych, którzy pracują od 8 do 16, muszą utrzymać dom, muszą spłacać kredyt i którzy mają bardzo ciężko z tego powodu, że Stany Zjednoczone są zalewane imigracją, że Stany Zjednoczone prowadzą nieustające wojny i że zasadniczo rzecz ujmując w Stanach Zjednoczonych nie produkuje się już tyle, co kiedyś, a to, co się produkuje, wyparowało albo do Meksyku, albo do Chin, tworząc tym samym kolejno konkurujące ośrodki gospodarcze, co jeszcze bardziej zuboża zwykłych Amerykanów. Więc w wielkim skrócie na tym polega fenomen Trumpa, że on bardzo trafnie zdiagnozował, jakie są główne problemy Stanów Zjednoczonych. Myślę, że można podsumować to takim zdaniem, że wielki przedsiębiorca, miliarder zauważył problemy i potrzeby zwykłego pracującego od 8 do 16 i wiemy, że w Stanach to nie jest od poniedziałku do piątku najczęściej, tylko to jest często od poniedziałku do soboty i często też w niedzielę. Znam wielu Polaków, którzy w Stanach pracują i dziwią się, że Polaków to dziwi. Oni już tak przesiąknęli tą taką wizją, że po prostu się żyje dla pracy, niestety. To często jest tak, że wielu moich znajomych ze Stanów pracuje po prostu 7 dni w tygodniu i oni uznają, że zdziwienie w tym kierunku jest też dziwne, że po prostu w pracy warto być nawet cały tydzień. Ale wracam do tego, że Trump zauważył te problemy zwykłych Amerykanów, no i mówiłeś o fentanylu, mówiłeś o dobieraniu, o lojalności, dobieraniu tak faktycznie takiego grona ludzi, którzy są nowocześni w tym takim zmieniającym się świecie, czyli mówimy, jest Elon Musk, który przecież przyszedł i do Twittera, no i pozwalniał ludzi, którzy tam po prostu tylko byli dlatego, żeby być i nie pracowali, więc
to też biznesowo jest racjonalne. Mówimy o Kennedym, który przecież wyszedł na konferencję i powiedział, że koniec trucia naszych obywateli przez koncerny nie tylko produkujące żywność, ale farmaceutyczne, że one już swoje zarobiły i trzeba dać temu kres. Myślę, że wszyscy są zdziwieni, że coś takiego zaczyna się dziać. Przypominam Trumpa, który jeszcze w kampanii mówił, że pierwszego dnia, jak tylko zostanie prezydentem, zakończy wojnę na Ukrainie. Oczywiście, to zaraz może do tego przejdziemy, ale teraz w kontekście Polski. Czy wybór Trumpa, który w taki sposób reaguje i w taki sposób opowiada, w taki sposób dobiera ludzi, którzy wydawać by się mogło racjonalnie mówią o tych sprawach, które też dotyczą Polaków, no bo przecież kto z polityków wychodzi na mównicę i w Sejmie zajmuje się, można by policzyć pewnie na palcach jednej ręki, ale tam się przegłosowuje inne tematy, które są śmieszne i Polacy mówią, czemu wy się tym zajmujecie, a na przykład powodzianie są zostawieni sami sobie, a jest zima, więc czy ten wybór jest dobry dla Polaków, czy w ogóle nie możemy tak rozmawiać, bo powiedziałeś, że dla Trumpa ważni są Amerykanie. I tu, czy to jest zagrożenie, że Trump jest prezydentem, czy jednak czy to jest lepiej, że Trump został? Często to pytanie mi jest zadawane, czy Trump jest dobrym wyborem dla Polski. Otóż uważam, że dobrym wyborem dla Polski jest wybór polskiego prezydenta. Znaczy dobrym lub złym, tak? My mamy taką mentalność w Polsce, niewyrażoną wprost, że w ramach konstytucyjnych uprawnień amerykańskiego prezydenta leży też dbanie o dobrostan Polaków. Otóż tak nie jest. Poklepywanie po plecach, wielkie przemówienia. W Warszawie byłem na 2, Baracka Obamy i Trumpa. Retorycznie uważam oczywiście, że przemówienie Trumpa było istotniejsze, ponieważ po raz pierwszy amerykański prezydent poruszył takie kwestie, można by powiedzieć, esencjonalne dla przetrwania cywilizacji. Używał słownictwa, które nie było dotychczas używane przez amerykańskich prezydentów przemawiających w Stanach. Byłem też na przemówieniu Baracka Obamy, ale zarówno w jednym, jak i w drugim widać, że amerykański establishment doskonale wie, jak sprawić, żeby Polacy słuchali i czuli się dobrze. O, powiedział o Janie Pawle II. O, wspomniał o Solidarności. O, to jesteśmy tacy ważni. Ja pamiętam, że jak Joe Biden przybył do Polski za drugim razem, bodajże w marcu bieżącego roku, czy 2 lata temu, i miał kolejne przemówienie w Warszawie, to Paweł Kowal chyba w Rzeczypospolitej napisał, że wiele innych stolic europejskich zazdrości nam, że Joe Biden przemawia w Polsce. Ja nie wiedziałem, kto nam zazdrości. No ale może pan Paweł Kowal ma większą wiedzę na ten temat. Poważne państwo generalnie nie powinno szukać poklepywania po plecach, skrabiania sobie u innych przywódców państwowych, tak? Natomiast my jako Polacy jesteśmy dosyć specyficznym narodem, ponieważ tak jak mówię, jak nam się wydaje, że... Znaczy, my tego nie mówimy wprost, ale zachowujemy się jak państwo satelickie po prostu. Są pewne ku temu powody. PRL, nasączenie nas amerykańską kulturą w lepszych lub gorszych wersjach, nasze kompleksy narodowe, nasz stosunek do Rosji i do Niemiec w mniejszym stopniu, ale jednak. Pytanie, czy Donald Trump będzie dobry dla Polski, ja bym odpowiedział tak. To zależy od tego, jak my możemy wykorzystać pewne rzeczy, które zrobi Trump. I o czym, co tutaj mam na myśli? Jeśli uznamy, wyjdziemy z takiego założenia, że Polska i Rosja powinny mieć przynajmniej stabilne stosunki, co jest dosyć, moim zdaniem, logicznym wnioskiem, biorąc pod uwagę, że Rosja ma najwięcej głowic nuklearnych na świecie, jest naszym największym sąsiadem, jest ogromny potencjał do robienia interesów, do handlowania, do zalewania rynku rosyjskiego naszymi produktami, nie mówiąc już o takich plusach jak tani rosyjski gaz. Jeśli uznamy, że przynajmniej powinniśmy mieć stabilne stosunki z Rosją, to uważam, że odprężenie między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, które może nastąpić w wyniku polityki Trumpa w kwestii ukraińskiej, nie tylko. Jeśli wejdziemy w tą lukę i wykorzystamy to, ale my jako Polacy, nie używając Waszyngtonu do tego, czyli dojdzie do sytuacji nie do pomyślenia obecnie, czyli na przykład, że minister Sikorski spotka się z ministrem Ławrowem, od tego są dyplomaci, żeby rozmawiać. Ja wiem, że minister Sikorski ostatnio zapomniał, czym jest dyplomacja, natomiast mamy już pewien precedens, ponieważ spotykał się z ministrem Ławrowem swego czasu. Zresztą po to mu płacimy jako obywatele, żeby w naszym imieniu prowadził rozmowy, czyli uprawiał dyplomację, a nie wychodził z sali, gdzie przemawiał Ławrow, bo się obraził na Sergieja Ławrowa. Tak nie, to nie jest dyplomacja, to jest amatorszczyzna. Chyba że dostał takie instrukcje od kogoś. Aczkolwiek wiemy z rozmowy z Sowa i Przyjaciele, że Radosław Sikorski doskonale zdaje sobie sprawę, jakie są stosunki sił
i komu Polska robi dobrze i czy to jest w naszym interesie. Wszyscy pamiętamy te słynne słowa Radosława Sikorskiego. Więc ja uważam, że o tyle Trump może być dobry dla Polski, o ile pojmujemy stosunki międzynarodowe w sposób realistyczny. A w sposób realistyczny pojmowania stosunków międzynarodowych z naszej perspektywy, tak mi się przynajmniej wydaje, to jest uznanie, że Rosja jest, Rosja będzie, nie musimy jej kochać, nie musimy kochać Putina, ale musimy zachowywać się jak osoby dorosłe, jak normalne państwo i jak wszystkie inne państwa na świecie z Rosją zwyczajnie rozmawiać. No chyba że uznajemy, że cedujemy całkowicie naszą suwerenność i nasze relacje zagraniczne z tak ważnym partnerem na Waszyngton. Ale to wtedy nie mówmy o tym, że jesteśmy suwerennym państwem. Nie prężmy mózgów, których nie mamy. Powiedzmy otwarcie, że jesteśmy państwem satelickim Stanów Zjednoczonych i nasze istnienie tutaj nad Wisłą polega tylko i wyłącznie na wypełnianiu dyrektyw, które będą płynęły z Departamentu Stanu. De facto już tak jest. Kwestia jest tego typu, czy my nadal chcemy się w ten sposób w przyszłości zachowywać. Jeśli takie małe państwa jak Słowacja pod rządami Roberta Fico, czy Węgry pod rządami Viktora Orbana są w stanie zachowywać się w sposób poważny w stosunku do Rosji, ale nie tylko w stosunku do Rosji, ale również w stosunku do Chin, to gwarantuję państwu, że tam nie pojawiają się tego typu pytania, czy Trump będzie dobry dla Węgrów czy dla Słowaków. Bo rolą Trumpa nie jest bycie dobrym, w ogóle rolą prezydenta Stanów Zjednoczonych nie jest bycie dobrym dla kogokolwiek poza Amerykanami. Oni raczej zadają sobie pytanie, jak jego prezydenturę my możemy wykorzystać dla naszych własnych celów i interesów narodowych. A u nas pytanie jest, czy amerykański cesarz będzie łaskawy dla Polaków? Czy znowu do nas przyjedzie i pogłaska nas po plecach i powie miłe słowa o Solidarności Janie Pawle II? Bo to jest takie bardzo abstrakcyjne zawsze, tak, że no dobrze, no a w czym ma się przejawić to, że amerykański prezydent ma być dobry dla Polski, tak? W czym? Zasadniczo amerykańskie korporacje spokojnie działają na polskim rynku. Mamy amerykańskie wojska w Polsce. Co jeszcze ma zrobić prezydent Stanów Zjednoczonych, żebyśmy się czuli dobrze? No mi się wydaje, że to jest pewna fanaberia, z której doskonale zdają sobie sprawę z kolei w Stanach Zjednoczonych. Mi się przypomina taka historia, jak Napoleon w rozmowie z Talleyrandem przed przybyciem do Polski tak zastanawiał się, jak on ma przemawiać do tych Polaków. I Talleyrand mu powiedział, masz im schlebiać i krytykować Rosję. Schlebiać i krytykować Rosję. Wtedy przemówisz do Polaków. I zauważmy, że każda wizyta amerykańskiego prezydenta, czy jakby wektor amerykańskiej polityki vis-a-vis Polski po 1989 roku opierał się jakby na tych dwóch filarach, przynajmniej w warstwie retorycznej. Chwalenie Polaków, uzyskaliście wolność, Solidarność, Jan Paweł II, to się pojawia zawsze, czasami Kościuszko, i gdzieś w tle zawsze jest ta Rosja. Musicie być bezpieczni, NATO, artykuł 5, wiecie, tam gdzieś w tle jest ten zły Putin, Rosja, musicie uważać. I my pozwalamy sobie wmawiać, że tak faktycznie jest. Problem, są jakby dwa rodzaje państw satelickich, moim zdaniem, czy państw podporządkowanych, czy państw klienckich. Jedno państwo jest zmuszone do robienia pewnych, czy wypełniania pewnych dyrektyw płynących z centrali, a inne państwa wystarczy je lekko popchnąć w daną stronę. Tak? Na przykład kwestia naszego stosunku, czy naszych relacji z Rosją po 1989 roku, moim zdaniem to jest kwestia grania Amerykanów na naszych narodowych fobiach i często nie zmuszania nas do niczego de facto, bo my sami to zrobimy. Tylko prosimy Amerykanów o formalną jakby protekcję nad tym. I nam się wydaje, że oni łaskawie przychodzą nam z pomocą, gdy tak naprawdę my już i tak jesteśmy ich instrumentem w wypełnianiu różnego rodzaju polityk na kierunku, powiedzmy, euroazjatyckim, czy kierunku polityki wschodniej w tej części Europy. Tak, próbuję to zebrać w jedną całość. Bardzo trudne, bo to jest tyle elementów połączonych w jedno, czyli historia naszego narodu, położenie. Niektórzy mówią, że fatalne, inni mówią, że bardzo dobre, bo właśnie my jesteśmy między przecież dużymi krajami, jesteśmy przecież, tak można powiedzieć, całe NATO i z drugiej strony Rosja, więc możemy tak naprawdę oddziaływać. Tylko pytanie, czy my mamy jakiś swój interes narodowy?
czy Polska ma w ogóle jakiś pomysł na siebie, czy my mamy elity polityczne, które właśnie są w stanie na takim poziomie rozmawiać. Wspomniałeś tutaj naszego pana Radosława Sikorskiego. Myślę, że możemy przypomnieć naszego marszałka, który z mównicy krzyczy, że będziemy wygniatać Putina w ziemię, a później na kolejnym wywiadzie mówi, że on nie pójdzie do wojska, ale jego żona pójdzie i będzie umierać za Polskę. Bardzo postępowe podejście. Więc takie dokładnie nowoczesne podejście, a potem oczywiście mówi, że przecież my oddaliśmy wszystko na Ukrainę, mamy umowę, ale to dopiero będzie za 5 lat, bo to przecież się produkuje. Więc zastanawiam się, jaki poziom jest, znaczy jaki poziom jest, części polityków to widzimy, ale jaki poziom jest słuchaczy, części słuchaczy, którzy faktycznie to kupują od wielu lat. Więc pytanie, jak my się powinniśmy ustawić właśnie w tym położeniu? Pan Bartoś, jak powiedział, że napisał książkę Najlepsze miejsce na świecie. Niektórzy to mogą w ten sposób rozumieć, że jednak mamy najlepsze miejsce na świecie geograficznie, tylko dobrze to wykorzystać. Tylko pytanie, czy ma to kto wykorzystać? No i jak my się powinniśmy odnajdować w NATO? Jednak będąc w NATO, będąc tą wschodnią flanką tego sojuszu, no i słysząc w ostatnich dniach, że Stany chcą się, pytanie, czy to jest w ogóle możliwe, że chcą się wymiksować i zostawić Europę, żeby sama broniła, bo wracając do poprzedniego pytania, Trumpa interesuje Ameryka, a nie Europa, gdzie przez wiele lat przecież wydają ogromne pieniądze na NATO, a widzą, że kraje europejskie wcale nie chcą ułożyć z budżetu tych środków, które obiecały. Polska chyba z PKB daje najwięcej z tego, co wiem, w tym momencie jest na pierwszym miejscu, Tak. a mimo to gdzieś jakoś tak, no nie traktują nas poważnie, tak bym to powiedział, niektórzy gracze i już te rozmowy są często bez Polski, na przykład w kwestii Ukrainy, gdzie my byliśmy pierwsi do pomocy, a później te rozmowy konkretne już się toczą bez Polski, więc zastanawiam się, dlaczego cały czas jesteśmy tak traktowani. Wracam znowu, czy my mamy swoją rację stanu, pomysł na siebie, no i polityków, którzy na tym samym poziomie są w stanie przy jednym stole rozmawiać. Może zacznę od tyłu, od tego, dlaczego tak niepoważnie nas traktują. Ponieważ my sami niepoważnie siebie traktujemy. To jest podstawowa odpowiedź na to pytanie. Ja powiem tak, załóżmy, że następuje jakiś przełom i chcielibyśmy się bardziej liczyć w świecie, w szczególności w stosunku do Stanów Zjednoczonych. To gwarantuję panu, że to, co gwarantuję widzom i tobie, że przyzwyczajenia, przepraszam. To, co by zwróciło uwagę, to gdyby polski prezydent po prostu poleciał do Moskwy. To by na pewno zwróciło uwagę wielkich graczy. Ponieważ to by oznaczało, że Polska w stosunku do jednej z 3 potęg światowych chce prowadzić suwerenną politykę. Jak niesamowite, niemożliwe, bez żadnych pośredników, bez pytania o zgodę Waszyngtonu czy Brukseli. Orban jakoś może, Fico jakoś może. Fico nawet dostał zaproszenie na paradę zwycięstwa do Moskwy. Powiedział, że oczywiście pojedzie. Jeszcze złajał i skrytykował wszystkich jego wewnętrznych krytyków, że ja mam was generalnie gdzieś, tak? Kanclerz Scholz jakoś może zadzwonić do Putina. Ja już pomijam treść tej rozmowy, ale kanclerz Scholz jest w stanie rozmawiać z Putinem. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, będący u władzy od 2015 roku, minie 10 lat za niedługo, ani razu nie spotkał się z prezydentem Rosji. Czym to wytłumaczyć? Czy my mamy jakiś szlaban na spotykanie się z politykami rosyjskimi? Przecież to jest chore. Nasz największy sąsiad, 3. potęga światowa, posiadasz największej ilości głowic nuklearnych? Pan prezydent nie uważa, że to było istotne, żeby spotkać się z głową państwa rosyjskiego. Ciężko mi powiedzieć, czym to wytłumaczyć. Znaczy, podejrzewam, że to jest kwestia kilku czynników psychologicznych, ideologicznych i pewnej presji zewnętrznej, której zbyt łatwo nasi politycy ulegają, ale samo to wskazuje na to, dlaczego my nie jesteśmy poważnie traktowani. Ponieważ my siebie nie traktujemy poważnie. My uważamy, że prowadzenie polityki na tym odcinku euroazjatycko-wschodnim bez ingerencji Stanów Zjednoczonych bądź Unii Europejskiej jest jakąś herezją. My nie możemy sami rozmawiać z Rosjanami. My sami się blokujemy. To jest dla nas niemożliwe. Jeśli nie przełamiemy tej bariery mentalnej, ja nie mówię, że od razu mamy dojść do jakichś porozumień, do jakichś umów z Rosjanami, ale trzeba otworzyć kanały. W trakcie trwania kubańskiego kryzysu rakietowego cały czas trwały rozmowy kuluarowe między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. W takim okresie. Ja przypomnę, że my nie jesteśmy w stanie wojny z Federacją Rosyjską. My mamy nadal formalne stosunki dyplomatyczne z Federacją Rosyjską. Dlaczego my z Rosją nie rozmawiamy jak równi z równym? Znaczy, na poziomie dyplomatycznym oczywiście, tak? To są pytania, na które ktoś powinien odpowiedzieć. Bo jeszcze raz, to nie jest normalne, że w ciągu 10 lat nasz prezydent ani razu nie spotkał się w sposób formalny z głową państwa rosyjskiego. To nie najlepiej o nas świadczy. Natomiast co do interesów, one wynikają oczywiście z położenia, z woli i ze zdolności. Ja uważam, że jak wspomniałeś, nasza
geopolityczne zlokalizowanie jest idealne do bycia mostem między wschodem a zachodem, powiem więcej, między północą a południem. Więc my jesteśmy predestynowani do tego, żeby czerpać korzyści z naszego położenia, tylko że nasze lokalne elity infantylno-agenturalne, jak je nazywa profesor Adam Wielomski, połączone z presją pochodzącą ze stolicy Stanów Zjednoczonych, a następnie z Unii Europejskiej, powodują, że my mamy ręce związane, jesteśmy nawet na poziomie mentalnym niezdolni do myślenia w kategoriach prowadzenia jakiejkolwiek rozmowy, a co dopiero gry z dużymi graczami na tym świecie, a w szczególności z Rosją. Roman Dmowski kiedyś napisał taki tekst, znaczy to jest cytat z Polityki Polskiej Odbudowania Państwa, jednego z jego najważniejszych dzieł politycznych, gdzie opisuje między innymi drogę Polski do niepodległości, kuluarowe rozmowy, Wersal i tak dalej, gdzie opisuje, że ułożenie stosunków z Rosją będzie najważniejszym celem polskiej polityki na lata. On to pisał w latach 30. mniej więcej. Wtedy oczywiście mieliśmy do czynienia z o wiele bardziej agresywną formą państwowości na wschodzie, ale mimo wszystko Roman Dmowski jako wytrawny realista uważał, że trzeba również z Sowietami przynajmniej zacząć się dogadywać, no bo na tym polega dyplomacja. I powiedział, że to jest najtrudniejsze zadanie naszej polityki zagranicznej, między innymi ze względu na uprzedzenia, pewien stan mentalności i wspomniał też o różnych grupach interesu, zarówno poza Polską, jak i w Rosji, które będą robiły wszystko, żeby nie doszło w ogóle do jakiejkolwiek normalizacji na linii Moskwa-Warszawa. I my to widzimy, ponieważ ja uważam, że gdyby, załóżmy jutro, Andrzej Duda nagle pojawił się w Moskwie jak Bashar al-Assad w sposób niezapowiedziany, to jestem przekonany, że jeszcze tego samego dnia rzecznik prasowy Departamentu Stanu wydałby oświadczenie, głosząc reprymendę i ostrzeżenie, że to, co zrobił pan prezydent, jest niebezpieczne, że jak to prezydent Polski udaje się do Moskwy. A ja uważam, że tylko taki efekt i taka śmiałość w polityce zagranicznej jest w ogóle, będzie początkiem czegoś, co można uznać za poważne traktowanie Polski na arenie międzynarodowej, ponieważ ktoś powie, że w stosunku do Moskwy Polacy zaczynają prowadzić suwerenną politykę. Co więcej, nie do końca wiemy, o co im chodzi, tak? My wiemy, o co chodzi. Chodzi o interesy Polski, a nie kogokolwiek innego. Także od tego bym zaczął. Pytanie, czy taka polityka, tak jak wspomniałeś, że my powinniśmy być mostem łączącym właśnie wschód z zachodem, a może północ z północą, czy taka polityka otwartości wobec Rosji, bym powiedział nawet nie otwartości, tylko takiej normalności rozmawiania, bo przecież myślę, że Polacy jako przedsiębiorcy, jako rolnicy więcej stracili na tym obrażeniu się na Rosję, które już trwa prawie 3. rok bez totalnej zmiany i mówisz, że nasz prezydent nie był od 2015, jak dobrze liczyliśmy, roku w Rosji, więc to nie jest problem. Znaczy, korekta, on w ogóle nie był w Rosji. W ogóle nie był. Nie spotkał się z Putinem ani razu. Chodzi o to, że jakby na poziomie relacji prezydenckich nie ma tu żadnych w ogóle relacji. Okej, czyli nie było żadnej wizyty, więc pytanie, czy kiedyś, w jakich okolicznościach to się może wydarzyć, no bo myślę, że wielu przedsiębiorców, którzy mieli ogromny rynek zbytu, czy rolników, którzy przecież z otwartymi rękami byli witani na Ukrainie, czy w Rosji, czy na Białorusi, dzisiaj mają pozamykane te rynki i wiele firm po prostu ma finansowe problemy z tego powodu. I to nie Rosja ma problem finansowy i Rosjanie z tego powodu, tylko bardziej Polacy. Przecież możemy sobie proporcjonalnie porównać te rynki, no to porównania nie ma. Co się musi wydarzyć, żeby tu się coś zmieniło? No bo w mediach dzisiaj nie tylko głównego nurtu, ale również tych internetowych często pojawia się tylko ta jedna perspektywa, że Ameryka jest dobra, a Rosja jest zła i nie możemy w ogóle zupełnie nawet pytać o Rosję, bo nie wypada takich pytań zadawać. Co się musi wydarzyć na przykład na Ukrainie? Idę nawet do tych rozwiązań, które być może będzie proponował Putin Donald Trump na spotkaniu w Rosji z prezydentem Ukrainy i Rosji, jako może taki mediator właśnie, który coś zaproponuje, oczywiście biznesowo coś przykręci, coś zaproponuje lub zagrozi, no bo właśnie w taki sposób Trump często rozmawia. Paradoksalnie jesteśmy w sytuacji, gdzie taką szansę należałoby właśnie wykorzystać, albo przynajmniej nastawiać się na realną możliwość pojawienia się takiego scenariusza. Otóż
Faktem jest, że na poziomie strategicznym wojna na Ukrainie jest już przegrana, zarówno przez NATO, jak i przez instrument NATO, jakim są siły zbrojne Ukrainy. Wojna jest przegrana, to jest kwestia tylko, jak długo jeszcze czasu zajmie uporządkowanie pewnych spraw na polu bitwy. To trzeba powiedzieć jasno. Więc prędzej czy później nastąpi pewien przełom. Trudno stwierdzić, w jakim stopniu otwartości w relacjach Zachód-Wschód. I te relacje to będą oczywiście relacje najpierw Waszyngton-Moskwa, zatem pójdą oczywiście odpowiednie ruchy ze strony Europy Zachodniej. Ale to, że w Europie Zachodniej obecnie coraz bardziej dają o sobie znać ruchy i osoby, ostatnio nawet w Rumunii, nawet musieli anulować wybory z tego tytułu, pojawia się niezadowolenie społeczne z tytułu, ogólnie rzecz ujmując, zaangażowania danego państwa w tą wojnę zastępczą z Federacją Rosyjską, to jest ewidentne. Włochy, Francja, Niemcy, niesamowity poziom poparcia dla partii Alternatywa dla Niemiec, AfD, więc te ruchy widać. Natomiast w Polsce mamy pewien zastój, ponieważ, no właśnie, wydaje mi się, że zarówno nasza mentalność, jak i dezorientacja naszej elity politycznej, jeśli można ją tak nazwać, oraz to, co robią media w tej materii, sprawiają, że my nie do końca wiemy, co się w świecie dzieje i gdzieś operujemy, jakbyśmy nadal byli, nie wiem, w lutym 2022 roku. Faktem jest, że kwestii na przykład napływu Ukraińców do Polski, dobrze, że jeszcze są robione sondaże w tej materii, że to nie jest uznane za rasistowskie albo proputinowskie, że niezadowolenie społeczne z tego tytułu rośnie z każdym miesiącem. To widać. Niektórzy to określają mianem ukrainizacji Polski. Ciężko nazwać to inaczej, niestety. Więc myśmy cały czas się śmiali z tej Europy Zachodniej. O, nawpuszczali imigrantów, patrzcie, co się u nich dzieje. No. Ile mamy milionów Ukraińców w Polsce? Patrzmy, co się dzieje na polskich ulicach. Ja się mogę przejść z dworca we Wrocławiu do wrocławskiego rynku i praktycznie nie słuchać już języka polskiego. Paradoksalnie słuchać rosyjski. Ponoć bardzo nie lubimy Rosji. Taki paradoks. I też ukraiński. Także widać, że mozaika społeczna się zmienia. To jest oczywiście kompletnie osobny temat, ale to jest efekt naszego zaangażowania w wojnę zastępczą z Rosją. Ale wracając jakby do pytania. Jest teraz szansa, bądź może pojawić się szansa, że ktoś w Polsce, bądź kandydat na prezydenta, albo rząd, oczywiście zakładam, że raczej nie będzie wcześniejszych wyborów, aczkolwiek patrząc, co się dzieje w koalicji, może być różnie, może już nie będzie aż tak uśmiechnięta, żeby wykorzystać właśnie ten moment odprężenia albo odnowienia kontaktów wschód-zachód na ugrania coś dla nas. Wysyłanie jakiegoś sygnału do Moskwy, że dotychczas byliśmy bardzo super zaangażowani w wojnę zastępczą, od dnia dzisiejszego to się kończy, tak? Wszelkie dostawy broni, pieniędzy dla reżimu w Kijowie, to jest koniec. Idziemy powolutku w ślad naszego formalnego protektora Stanów Zjednoczonych, ale uznajemy, że ta wojna jest już przegrana i wiemy, że nikt nie obali Władimira Putina, że nie będzie żadnej kolorowej rewolucji w Moskwie. Przynajmniej wysłanie takiego uznaniowego sygnału, że liczymy się z rzeczywistością, nawet w sposób kuluarowy, uważam, że byłoby dosyć istotnym znakiem. Ale ja uważam, że nikt tego w Warszawie nie zrobi. My cały czas czekamy na ruchy Zachodu i my dopiero gdzieś na końcu, jak już wszyscy inni uzgodnią swoje stanowiska face to face z Putinem, to może my zadamy sobie pytanie, to może my też powinniśmy z nim porozmawiać. No nie, powinniśmy już teraz wykorzystywać pewne otwarcie, tak jak robi to Orban, tak? Który regularnie spotyka się z Trumpem, ma bardzo dobre kontakty nie tylko z samym prezydentem elektem, ale również z jego ekipą. Teraz miniony weekend chyba był w Mar-a-Lago ponownie, aby właśnie ugrać to, co zostało, i grać w kierunku odzyskania tego, co zostało utracone, tak? Ja uważam, że te bóle przeżywane przez polskich przedsiębiorców, przez polskich rolników, tej utraty rynku rosyjskiego, one są realne, tylko one nie mają jakby forum, gdzie mogą zostać wyrażone, ponieważ jeszcze u nas panuje to przeświadczenie, że jak ktoś zaczyna mówić o możliwości współpracy z Rosją, to jest automatycznie agentem Putina, promuje prokremlowską narrację. Ciekawe, nikt nie mówi w polskich mediach o promowaniu prowaszyngtońskiej narracji. Tego nigdy nie słyszymy. Zawsze słyszymy prokremlowską narrację. To jest takie fajne bawienie się słowami. I uważam, że wielu ludzi to czuje, bo często rozmawiam z tak zwanymi normikami, ludźmi, którzy w ogóle nie podzielają mojego światopoglądu, ale w zaskakujący sposób są strawnie ocenić, że utrata rynku rosyjskiego to jest ogromna strata dla naszego biznesu, dla naszej logistyki, dla naszych przedsiębiorców, rolników i tak dalej. Tylko że
nie są w stanie tego głośno powiedzieć, ponieważ nie mają gdzie tego powiedzieć i nie ma stronnictwa politycznego w Polsce, które dałoby im impuls, że o tym można mówić, ale nie dlatego, że jesteśmy agentami Putina, tylko że to jest w naturalnym interesie Rzeczypospolitej, żeby mieć stabilne, dobre, a może nawet kiedyś bardzo dobre relacje gospodarcze z Rosją. I dopóki na forum publicznym nie będzie takiej masy krytycznej w formie partii politycznej lub zmiany narracji, to uważam, że niestety ci, którzy stracili na tym i ci, którzy widzą problem, będą niestety skazani na rozmawianie o tym przy stole świątecznym, na narzekanie w mediach społecznościowych i tak dalej, tak? Więc tego impulsu w naszym ogólnym, że tak powiem, dyskursie politycznym jeszcze nie ma, ponieważ jeszcze jest ten konsensus, że generalnie Putin zły, Rosja zła, Amerykanie dobrzy, z Ukrainą, no już tak widać te pęknięcia, prawda? Na przykład Sławomir Mencen, który do niedawna mówił, że trzeba wspierać Ukraińców, nagle mówi, że już nie trzeba wspierać Ukraińców. Ciekawe dlaczego nagle teraz zaczął to mówić. Wydaje mi się to troszkę mało wiarygodne, gdyż jak ktoś nie rozumiał od początku, o co chodzi w tej wojnie, to uważam, że w ogóle nie powinien kandydować na tak ważny urząd jak głowa państwa polskiego, ale zostawmy to na razie. Więc jeśli tego impulsu nie będzie na forum politycznym, to pozostanie nam tylko narzekanie. Mówię, w mediach społecznościowych dyskusje, bo musi być ten impuls, tak? Musi to się przełożyć na konkretne czyny polityczne, a ze względu na to, że jesteśmy w systemie demokracji parlamentarnej, no to musi pojawić się ktoś, jakiś kandydat na prezydenta albo jakieś stronnictwo polityczne, które otwarcie, nie bojąc się reperkusji, będzie mówiło o tym, że podobnie jak z innymi sąsiadami, Polska powinna mieć normalne stosunki z Federacją Rosyjską. To ostatnie pytanie na dzisiaj, w tym aktualnym odcinku, który faktycznie mówi o tych sprawach, które wydarzyły się w ostatnich dniach, tygodniach, bo do zaprzysiężenia jeszcze mamy ponad miesiąc. Myślę, że będziemy mogli odnieść się do tych spraw, które będą się działy w styczniu, pod koniec stycznia w Stanach, może w kolejnym odcinku. Jak myślisz, czy coś się wydarzy? No trudno to już nazwać jakimś czarnym obędziem, no bo to się wydarzyło. Syria faktycznie od kilkunastu, kilkudziesięciu godzin tam się naprawdę dzieje nieciekawie. Mówi się o wielu setkach tysięcy, a nawet milionach ludzi, którzy uciekają. Kierunek jest często jeden i to jest kierunek Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej. Widzimy, jaka jest polityka w temacie migrantów, że się ich wyrzuca również do nas, bo 25 rok jest przed nami. Ośrodki w każdym mieście wojewódzkim w Polsce już są klepnięte, mówiąc kolokwialnie. Więc pytanie, gdzie ci ludzie pójdą i czy faktycznie to jest ten cel, czy coś się zmieni, no bo to już się wydarzyło, tak? Niektórzy mówią, że jest takie państwo, które ma granicę tam, gdzie chce, więc dzieją się tam w tym rejonie świata rzeczy, które no, wielu nawet geopolityką ostatnio nie przechodziły przez usta, bo to po prostu było nieprawdopodobne, że tak szybko, tak duże zmiany się tam podzieją. To jeszcze chciałbym, żebyś tutaj skomentował to, jaki to ma wpływ na faktycznie bezpieczeństwo dla Europy i czy coś się zmieni w najbliższych tygodniach realnie. Ja myślę, że oczywiście możemy spodziewać się kolejnej fali uchodźców z Syrii. Wydaje mi się, że tym razem Erdogan raczej nie będzie chciał ubić takiego dealu, kolokwialnie rzecz ujmując, jak ostatnio z Unią Europejską, że Unia Europejska będzie mu wysłała miliardy w zamian za to, żeby Erdogan przytrzymał tych syryjskich uchodźców na swoim terytorium. Z tej prostej przyczyny, że on po prostu ich nie ma gdzie pomieścić, więc po prostu nadal zaczną się te ścieżki na północ, aczkolwiek ja jako Polak widzę pewne zagrożenie w tym oczywiście, aczkolwiek widzę pewne zagrożenie, które jest bliżej nas. Otóż jeśli machina wojenna na Ukrainie będzie dalej karmiona przez Zachód, a Rosjanie będą dalej uderzać w krytyczne punkty infrastruktury energetycznej na Ukrainie pojawi się mróz, to zanim spotkamy Syryjczyków, którzy będą uciekali z Syrii do nas, Mhm. myślę, że możemy spodziewać się kolejnej ogromnej fali Ukraińców, którzy będą uciekali, gdzie? Przede wszystkim do Polski. Nikt w Polsce o tym nie mówi oczywiście, no bo po co uznawać realność wojny na Ukrainie i skutki tejże wojny. Ja pamiętam też w 2022 roku, nie będę wymieniał z nazwiska z kimś, ale z kimś, kto niedawno miał pewną znaczącą rolę po stronie prawicowo-dysydenckich mediów w Polsce. Próbował mnie przekonywać w rozmowie ów człowiek, że trzeba wspierać, to był gdzieś początek 2022 roku. Trzeba wspierać Ukrainę, ponieważ wysyłając im broń, wtedy była taka dyskusja, że jakby było to przeczucie, że są manewry rosyjskie, trzeba wysyłać Javeliny Ukraińcom, żeby mogli się obronić. Ja mówię, jak będziesz wysyłał broń Ukraińcom, to ta broń będzie wykorzystywana przeciwko Donbasowi, co jeszcze bardziej sprowokuje Rosjan. Rosjanie rozpoczną wojnę i będziesz miał falę uchodźców, parę milionów w Polsce. Absolutnie niemożliwy scenariusz, przekonywał mnie ów człowiek.
W lutym nastąpiła wojna, dokładny ten scenariusz, o którym mówiłem, tym bardziej, że raporty OBWE z stycznia i lutego 2022 roku ukazywały dokładnie, że stopień ostrzeliwania artyleryjskiego Ukraińców, znaczy ze strony Ukraińców w stronę Donbasu w tamtym okresie się zwiększył, więc ta broń była wykorzystywana, tak jak to określiłem, przeciwko Donbasowi, co tylko jeszcze bardziej sprowokowało Moskwę do inicjacji tak zwanej specjalnej operacji wojskowej i mieliśmy i mamy parę set tysięcy, parę milionów uchodźców z Ukrainy w Polsce. Także to nie było trudne do przewidzenia i uważam, że tu szykuje nam się kolejny taki scenariusz. Faktem jest, że te ruchy z Syrii na pewno się pojawią. Uważam, że ten entuzjazm na temat tego, że teraz Syria została wyzwolona, więc wszyscy będą wracali do Syrii. Po pierwsze, do jakiej Syrii? Tam cały czas trwają walki. Teraz Kurdowie walczą z głównodowodzącymi, że tak powiem, rebelią, post-Al-Kaidą de facto osadzoną w Syrii pod dowództwem pana Jolaniego. Więc nie za bardzo widzę powodów, dla których ci uchodźcy mieliby wracać. Raczej tych uchodźców przybędzie do Europy, a wraz z nimi niestety, jak to było ostatnim razem, przybędzie, podejrzewam, wielu ukrytych żołnierzy państwa islamskiego bądź innych przestępców, którzy będą na przykład zainteresowani europejskimi kobietami, jak to było w słynnym Sylwestrze w Niemczech 2 lata temu. Więc szykuje się dosyć gorący okres. Oczywiście nikt nie może na dzień dzisiejszy powiedzieć, co się stanie z Syrią, bo tam tyle jest sprzecznych interesów, sprzecznych, że tak powiem, koneksji, a jednocześnie to wszystko trzeba będzie ułożyć, czy to pozostanie taka, a nie inna forma państwowości, jaką znamy, czy Syria ulegnie podziałowi, co się stanie z obecnie rządzącymi w Damaszku właśnie tak zwaną post-Al-Kaidą, jak ja to nazywam, co zrobi Izrael, co zrobi Turcja, jaki będzie los rosyjskiej obecności w Syrii, co zrobią państwa arabskie. Tam naprawdę jest, że tak powiem, kogiel-mogiel geopolityczny. I tu jest naprawdę wielki znak zapytania. W ogóle Syria jest wielkim znakiem zapytania ostatnimi czasy, ponieważ jak wspomnieliśmy, no mówię, tydzień temu jeszcze formalnie istniało państwo syryjskie i rządy Bashara al-Assada, a z dnia na dzień dosłownie zniknęły. Ciekawe czasy, znowu mogę powiedzieć, ciekawe czasy to nic nie powiedzieć, że są obok nas. Tematów jest bardzo dużo, każdy można by pewnie przedyskutować przez wiele godzin, zrobić live'a z telefonami do widzów, z pytaniami na bieżąco z ludźmi, którzy faktycznie tematem się interesują, można by zrobić. I myślę, że nowy rok może będzie taką okazją, żeby takie formaty również dołożyć do naszego kanału, bo są to teoretycznie tematy nie dotyczące naszego kraju, no ale najlepsze miejsce na świecie to właśnie tu, to właśnie geograficznie jesteśmy między północą a południem, wschodem i zachodem. Dajcie znać w komentarzu, czy takie materiały związane ogólnie z finansami, ale jak widzicie jest to geopolityka, która dotyczy każdego z nas, bo dotyczy przecież spokoju, pokoju, żywności, finansów, przyszłości, więc myślę, że jest to tak ciekawe, a przyznam, że kiedyś mnie to nie interesowało, więc szczególnie te kilka ostatnich lat otwarło mi głowę niesamowicie, więc Michał, wielkie dzięki za wizytę w studiu i podzielenie się sporą wiedzą. Myślę, że te kilka lat mieszkania w Kanadzie, te kontakty w Stanach też ci pomogły w takiej łatwej ocenie i w pokazaniu, w jaki sposób Polacy podchodzą nie tylko do polityki zagranicznej, ale przede wszystkim do takiego szacunku do samego siebie. Myślę, że od tego trzeba zacząć i odpowiadając na to pytanie, dlaczego inni nas nie szanują jako kraju, jako polityków, no to zacznijmy, myślę, od siebie. Michał, wielkie dzięki. Dziękuję. Dajcie znać w komentarzu, czy takie materiały nagrywać, czy Michała zaprosić ponownie, a ja Michałowi w ramach podziękowania. Kiedyś to ja dostawałem książki, więc w momencie, kiedy napisałem swoją, mogę z wielką radością książki moje wręczać w prezencie, więc taką ci dzisiaj przed świętami, Michał, wręczam. Wielkie dzięki za wizytę w studiu jeszcze raz. Dzięki śliczne i do zobaczenia. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie wartościowy. Jeśli Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, daj komentarz i subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Dzięki, że jesteś z nami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.